Witajcie! Dzisiaj zrobimy sobie taki luźny i mam nadzieję krótki odcinek. Spróbujemy zhakować to, co macie tutaj teraz przed sobą. Taką płytkę opartą o pewnie większości znany procesor Z80. Dostałem to jakiś czas temu od jednego z Was, no i leżało to sobie u mnie w szufladzie. A dzisiaj się na tą płytkę natknąłem i pomyślałem, że może nawet coś ciekawego da radę o tym nagrać. A więc do dzieła. To są dwie płytki, takie połączone jedna z drugą, poprzez takie złącze. Tutaj, po drugiej stronie tej płytki też takie mamy. Ta płytka wygląda na taką płytkę zarządzającą tutaj wszystkim. Mamy tutaj naszego procka Z80, RAM, pamięć programu. Tutaj jest jeszcze jakiś układ. Do końca nie wiem, co to jest. Jakiś, nie wiem, coś a la chipset, może coś w ten deseń. Po tej stronie mamy trochę analogówki, jakieś transoptory widzimy, tu pewnie podłączało się jakieś urządzenia wejściowe albo wyjściowe. No a na tej płyteczce mamy dwa timery dedykowane dla Z80 i jeszcze taki układ, to jest chyba układ wejścia-wyjścia z tego co kojarzę. A w tym miejscu siedzi sobie jeszcze taki scalaczek. Co do końca nie wiem co to jest, dowiemy się za chwilę. No i podobnie jakieś wejścia-wyjścia tutaj analogowe są. Albo cyfrowe. Plan jest prosty. Zrobimy sobie szybką rewersję tego i postaramy się wysterować któreś wyjście, żeby pomigać diodą. Jak już nauczymy się sterować wyjściami, to będzie można robić naprawdę wiele rzeczy na tym. Pierwsza rzecz do ogarnięcia to oczywiście, gdzie podłączyć zasilanie. Złączmy już sobie te płytki ze sobą. Tutaj przez to złącze. A to dolne złącze, żeby tutaj mi biurka nie rysowało i się nie wyginało, wsadzę w płytkę stykową. I zobaczmy, gdzie wchodzi to nasze zasilanie. Takie układy cyfrówki zazwyczaj tu mają minusa, a tutaj plusa. No poszukajmy minusa. Mamy go tu. W tym dużym złączu, jak widzicie. Ten drugi pin też minus. A tu jest plus. Zobaczmy, może tu też można się podpiąć. O, proszę. Tutaj minus, czyli tu pewnie plus. No zgadza się. Do takiej starej cyfrówki jak ta napięcie jest jedno, 5 V. Mamy złączki i się tutaj zaraz podepniemy. Jeszcze się upewnię, gdzie był plus, a gdzie minus, żeby tego na odwrót przypadkiem nie dać. Tu mamy minusa, to tu był plus. A i czy jeszcze nie ma zwarcia, zobaczmy. No nie, to piknięcie to kondensatory się przeładowują. Dobra, czyli tutaj minusik. A tu plusik. Tu mamy jeszcze taką bateryjkę, zobaczmy, czy ona dalej trzyma napięcie. No trzyma. O dziwo dalej trzyma. 3,69 V, nominalnie 3,6, czyli cały czas jest w niezłej kondycji. I gdzie ona tutaj daje zasilanie, ciekawe. Pamięć RAM nam podtrzymuje. Więc możliwe, że tam cały czas siedzą jakieś dane z ostatniego uruchomienia tej płyty. No dobra, to włączamy zasilacz. Ograniczenie powiedzmy na początek damy 0,5 A i jedziemy z napięciem w górę. Ta starsza cyfrówka potrafi trochę zassać. Więc to jest normalne, że tutaj mamy już 0,5 A. Trzeba trochę z ograniczeniem w górę. Już dajmy ten 1 A. No dobra, mamy 5 V, 0,72 A. To zobaczmy sobie oscyloskopem, jakie tu mamy przebiegi. I czy w ogóle jest zegar na prockę podawany, no bo bez zegara tutaj niewiele zwojujemy. Mam otwarty pinout procka i zegar to tu widzę jest noga 6.
Czyli patrzymy, noga 6. Mamy. Klasyczek 4 MHz. To jest najszybszy zegar, jaki na tą wersję można podawać, z tego co pamiętam. Zobaczmy, czy reszta linii żyje. Tutaj mamy adresowe, te górne. No i jakoś cisza. Zegar chodzi, ale tu cisza. Może jest zahaltowany procek. Halt to jest noga 18. No nie jest. W stanie niskim byłby. Linia IO request. Dziwny, jakiś syf tu mamy. Patrzę teraz na linię reset i procek jest cały czas resetowany. Z częstotliwością 55 Hz. Może jakaś watchdoga tu mamy, który nam to resetuje, bo procek się nie odzywa przez dłuższy czas. Teraz dopiero widzę, w czym jest problem. Na tej linii resetu to nie mamy 52 Hz. My tutaj mamy tyle samo, co na linii zegarowej, 4 MHz. Po prostu na złej podstawie czasu to patrzymy, to się tutaj aliasing robił. No to najpierw wypadałoby rozwiązać problem tego resetu. Musimy zobaczyć, co generuje ten sygnał. A może nawet nie musimy, bo odkryłem jeszcze coś. Niech ktoś mi wytłumaczy, jaki sens ma połączenie linii zegara z linią resetu. Czy to ja nie wiem czegoś o tym procku i jego trybach pracy? Czy może zrobiło nam się tu jakieś zwarcie na tej płycie, albo jakiś układ jest spalony? Wyciągnijmy tego procka. Zobaczmy, skąd tam się to zwarcie wzięło. Tu na tych podstawkach jest oznaczone, jak trzeba włożyć układ. Widzicie, one nie są symetryczne. Tu jest grubsze, a tu cieńsze. To też warto na to zwracać uwagę, jak się własne rzeczy buduje, żeby kogoś później nie zmylić i nie wlutować tego na odwrót. Ale oznaczmy to sobie mimo wszystko, bo to jest dosyć niejasne tu. I zobaczmy teraz. Czy dalej jest zwarcie. Reset to będzie noga 6 od tej strony. Zegar to było tu. No i co? Cisza. Zwarcie zniknęło. Tu też zniknęło. A to cicheca. To ta płytka musiała nam robić to zwarcie. Może zanim przejdziemy dalej, wypiszmy sobie układ wyprowadzeń tego złącza. Tutaj już znalazłem zegar. Mamy go tu. I tak będę patrzył. Gdzie każdy pin z Z80 wchodzi sobie tu. Oczywiście pewnie nie wszystkie tutaj idą, ale te, które idą, to pooznaczam. No dobrze, mamy nasz pinout i wygląda to tak. 8 dolnych bitów linii adresowej, linia danych i kilka sygnałów kontrolnych. W tym nasz zegar i reset, które były zwarte ze sobą. I nie wiem, czy widzicie, ale ja już widzę, dlaczego były zwarte. Przecież ja na początku wstawiłem to sobie w płytkę stykową, bo to niby taka ładna podstawka jest, biurka nie będzie rysować, linie się nie pogną. No tak, problem w tym, że ta płytka stykowa ma wszystkie linie tutaj, te wszystkie dziurki w jednej takiej kolumnie pozwierane ze sobą, więc ja wtykając to w to, po prostu zwarłem ten zegar z linią resetu i wszystkie inne dane tutaj. To wszystko mieliśmy ze sobą pozwierane. No widzicie, błędy popełnia każdy. Pomyłki zdarzają się każdemu i tutaj nie ma co się nimi dołować, tylko można co najwyżej z nich sobie pożartować. Więc dobrze, tego nie było, to się wytnie. Tymczasem muszę znaleźć sobie jakąś inną podstawkę na to złącze. I zobaczmy, czy teraz nasza płyta ożyje. Myślę, że to będzie znacznie lepszą opcją. No dobrze, to jeszcze raz. Co mamy na linii zegarowej? To co było, 4 MHz. Na resecie ładnie, stan wysoki. Czyli nie jesteśmy w stanie resetu. A na liniach read i write coś się dzieje. Więc wygląda na to, że płyta ożyła. Możemy jeszcze sprawdzić, czy po RS-232 tutaj nie ma jakiejś komunikacji. Tutaj są wejścia dwóch linii transmit z płyty, które później wychodzą już na tym normalnym, szerszym zakresie napięć. No nie wygląda na to, żeby coś tu było. Może jak się uruchamia, to wtedy zobaczmy. No nie. No dobrze, to wiemy już, że nasza płyta żyje. Odnaleźliśmy tutaj podstawowe linie, gdzie biegną. To teraz rozpracujmy tą drugą płytkę. Musimy się dobrać do układu wejścia-wyjścia, żeby go wysterować i czymś tutaj zamigać.
Bo domyślam się, że to on właśnie tutaj steruje tym złączem. Ale nie jestem pewien, to zaraz sprawdzimy. Chociaż może wcale nie musimy się bawić w konfiguracji tego portu wejścia tutaj. To jest układ dosyć mało popularny, znacznie bardziej popularny. Był SIO, czyli Serial I.O. To jest CIO, czyli pewnie Complex I.O. Jedyna nota, jaką do tego znalazłem, to jest ta. Dosyć mało czytelne, z dawnych lat. A okazało się, że tutaj ten układzik to też jest układ wejścia z timerami. Więc może pobawmy się tym zamiast tamtym, bo nota do tego tu jest bardziej przyjemna dla oka. Zakładam, że linie adresowe oraz linie danych mamy tu podłączone prawidłowo i zajmiemy się portami wejścia. Bo mamy tutaj port A, port B i jeszcze port C. Tutaj gdzieś porozrzucany. A zobaczcie teraz tutaj na płytkę. Z układu gdzieś tutaj w tym miejscu wychodzi port B. I mamy tu taką magistralę ścieżek, która gdzieś sobie tutaj idzie. Tak jakby gdzieś tutaj do tych wyjść. No dobrze, tamtej drugiej płytki już się w ogóle pozbyłem. Skupmy się na tej. Zobaczmy najpierw może tak dla pewności te linie adresowe. Tutaj gdzie kropka, nad kropką jest linia A0, na złączu jest tu. No jest, zgadza się. A1, A2 i A3, ok. Jeszcze wyrywkowo weźmy sobie jakąś jedną linię danych. Tutaj widzę, tu jest D7. Na złączu D7 jest bodajże tu. O, jest. To poszukajmy teraz, gdzie port B wchodzi na te tranzystory. Tu jest linia PB7, czyli ten najwyższy bit portu. I proszę, mamy go tu. Najniższa linia gdzieś wchodzi, czyli PB0. O, tu ją mamy. Chcemy jeszcze, żeby nasz tranzytor był wyjściem. A tu widzimy, ten jest w inną stronę niż te dwa. Pytanie, który jest wyjściowy, który wejściowy. To oznaczenie ledwo tutaj widać, ale ono jest prawidłowo ustawione. Litery nie są do góry nogami. I zazwyczaj w takich tranzytorach tutaj mamy diodę pod czerwoną, a tutaj są fototranzystory po tej stronie. I zazwyczaj pierwsza noga to jest anoda, tu jest katoda, tutaj kolektor, tu emiter. Czyli wygląda na to, że nasz PB0 idzie tutaj, na anodę jednego z tranzytorów. Czyli ten fototranzystor po tej stronie będzie naszym wyjściem. I tutaj sobie podłączymy tą diodę, którą spróbujemy pomigać. I jeszcze dla upewnienia się zobaczmy, jak te fotodiody tutaj są ułożone. Czy jest tak, jak mówiłem? No wygląda na to, że nie. Port B szedł sobie na katodę, a anoda jest tutaj, po tej stronie. Ale tutaj już jest tak, jak mówiłem. Anoda i katoda. Tak jakoś poodwracane są te diody. Czyli tutaj nie katoda powinna iść przez rezystor do minusa, tylko anoda przez rezystor do plusa. No i faktycznie rezystor 220 ohmów mamy tutaj pomiędzy 5 V a anodą. Czyli wystarczy podać stan niski tutaj na PB0, żeby zaświecić tą diodę. Po drugiej stronie tranzytora ten sygnał wchodzi sobie na taki układ. Ma to oznaczenie 1707. I później z tego układu wygląda na to, że coś wychodzi sobie tutaj na wyjście. Czyli to jest najpewniej jakiś driver. No i zobaczcie, TDE 1707 Intelligent Power Switch. Obudowa się zgadza i od razu mamy schemat blokowy. Mamy tu zasilanie, nawet mamy wyjście 5 V stabilizowanych, tu jest wejście, a tu wyjście. Tutaj minimalne napięcie zasilania to jest 6 V, ale podłączymy do tego 5 V, no może zadziała. Najwyżej damy 12, jak nie. Już nie chcę mi się tutaj drugiego napięcia dokładać, wszystko zróbmy na 5 V. Przy 5 V te 5 V ze stabilizatora na pewno nie wyniesie 5 V, ale to raczej nie szkodzi, bo to idzie tam tylko na tranzytor. A skąd ja to wiem? No już wcześniej tutaj sobie trochę rzeczy pomierzyłem. Zobaczcie.
Tutaj mamy wyjście z tranzyptora. Tutaj na tej nodze, z tej nogi wychodzi te stabilizowane 5V i idzie sobie tutaj. Już tutaj nie będę sprawdzał, co jest kolektor, a co emiter. Zakładamy, że to po prostu działa. Jak dioda się zaświeci, to tutaj to się załączy. Tylko trzeba tu podać jakieś zasilanie. Bo tutaj już nie mamy 5V. Tutaj ta noga 7, gdzie wchodziło zasilanie, jest do tego podłączone. Czyli tutaj zaraz sobie przelutujemy 5V, żeby je tutaj mieć. Masa tutaj tak samo, z płyty nie idzie. No po coś te tranzystory są, wiadomo, izolacja galwaniczna. Więc masę też tutaj sobie podłączymy. My tu izolacji galwanicznej nie potrzebujemy. No dobra, jeżeli wszystko teraz dobrze połączyłem, to na driverze powinniśmy mieć 5V. Jego zasilanie. No i mamy 5V. I zobaczmy, czy jak zewrę tutaj wyjście tranzyptora, to zaświeci nam się dioda. No świeci się. Czyli już ją tak wstępnie zamigaliśmy. Ale to procek ma nią migać, a nie my. Więc teraz jeszcze pozostało wrzucić tu odpowiedni program, żeby tą diodą zamigał procek. Jak wsadzam tutaj tranzyptor z powrotem, to dioda się zaświeca. Więc na porcie B musimy mieć stan niski teraz. Zobaczmy to sobie. No tak. Mamy tutaj stan niski. Jak tranzyptor zewrzeć, dioda gaśnie. I to nasz program, wgrany tutaj do tej pamięci, podaje stan niski na wyjście portu B. Bo zobaczcie, wyjąłem pamięć, dioda się nie świeci. Teraz ją z powrotem włożę, żeby procek miał co wykonywać. Dioda się zapala. Przyjrzyjmy się teraz naszemu układowi wejścia-wyjścia, żeby wysterować port B. Konfiguruje się go w klasyczny sposób, czyli mamy tam rejestry, podajemy adres rejestru i na linię danych wystawiamy, co chcemy do tego rejestru wpisać. I tutaj to jest register 2 i register 3, czyli drugi, trzeci rejestr. Na drugim rejestrze mamy dane, które zostaną wystawione na ten port B, a rejestr trzeci to jest konfiguracja portu B. I dane to jest adres 2, konfiguracja adres 3. Takie adresy trzeba będzie tam wystawić, a później nabić odpowiednie dane. Dorzućmy sobie okiem na te rejestry kontrolne. Tutaj mamy coś od przerwań, to nas w ogóle nie interesuje. A tutaj mamy wybór trybu pracy portu, co nas już bardziej interesuje, bo trzeba będzie coś tutaj nabić. Tryb pracy wybieramy tymi dwoma bitami tutaj. Mamy 4 tryby pracy od 0 do 3. Zobaczmy, co oznacza dany tryb. Możemy się tego domyślić po tym, co jest opisane tutaj. Piszą, że w trybie 0 ten sygnał oznacza, że port ma na wyjściu jakieś dane do urządzenia peryferyjnego. Czyli w tym trybie nasz port jest wyjściem i wybierzemy sobie właśnie tryb 0, żeby ten port był wyjściem. Tu jeszcze mamy opisany tryb trzeci, kiedy możemy wybrać, co jest wejściem, a co wyjściem, ale już dajmy sobie z tym spokój, ustawmy wszystko na wyjście i tyle. Czyli tak, po szybkim rzucie okiem widzimy, że do rejestru 2 musimy nabić te dane, które pójdą na wyjście. Czyli zmieniamy ten najmniej znaczący bit, żeby sterować pinem PB0. A tutaj do rejestru trzeciego, na tych dwóch najbardziej znaczących bitach ustawiamy 0, żeby wybrać tryb pracy 0. Tu mamy pokazane, co zrobić, żeby do portu wejścia-wyjścia coś wpisać do rejestru. Trzeba wybrać adres rejestru, stan niski na linię IO request i albo stan niski na read, albo na write, zależnie od tego, co chcemy zrobić. Ale to wszystko zrobi za nas procek. Do tego służy instrukcja out. Ona robi dokładnie to, o czym przed chwilą powiedziałem. Wystawiany jest odpowiedni adres, podany w instrukcji, i wartość, która wcześniej była w procku w rejestrze A, czyli w akumulatorze, jest zapisywana do tego rejestru, który żeśmy wybrali adresem. Czyli ten program, który trzeba podrzucić prockowi, będzie wyglądał jakoś tak. Do akumulatora ładujemy taką wartość, a później wystawiamy ją pod adresem 3 wejścia-wyjścia, czyli to będzie rejestr port B command, wybierzemy sobie tryb pracy 0, cały port B będzie wtedy wyjściem, a później będzie taka pętla. Ładujemy do akumulatora to, co chcemy wystawić na wyjście portu B i to jest tam wystawiane.
Już napiszmy sobie na kartce ten cały kod maszynowy. Dawno z assemblera nie korzystałem i zanim bym sobie to przypomniał, to myślę, że szybciej już to te kilka bajtów instrukcji na kartce napiszę. Tutaj jest wszystko opisane. Przykładowo ta pierwsza instrukcja. Load A 0x0f, czyli załaduj 15 do rejestru A. To tutaj rejestr A to będą same jedynki, czyli tu same jedynki, a drugi bajt to jest to, co ładujemy, czyli tu 0, tutaj 4 jedynki. Czyli jeżeli się nigdzie nie pomyliłem, to będzie coś takiego. Wystawiamy w pętli raz 0, raz 1 na port B, a później skaczemy sobie tutaj. Pod adres 4 wykonujemy skok w tej pętli, bo tu zobaczcie, mamy 0, 1, 2, 3 i tu 4, stąd startujemy. Zobaczmy jeszcze, jaka tu siedzi sobie pamięć. 27C512, czyli UV EEPROM 64 KB. Wstawimy tutaj flasha, żeby to się szybciej zapisywało, żeby się nie bawić już w żadne tutaj wymazywania UV-em. Tutaj mamy takiego ładnego EEPROMa W27E512, też 64 KB. Tyle, że wymazywany elektrycznie, więc szybciej, wygodniej będzie. No dobrze, to teraz ręcznie sobie przepiszemy ten kod maszynowy tutaj. Już chyba bardziej niskopoziomowo się nie da. No i wgrajmy to. Szybko poszło. Wsadźmy w płytkę naszego komputerka i zobaczmy, czy działa. Pamięć z naszym wsadem mamy załadowaną. I zobaczmy, czy dioda się zaświeci, jak włączę zasilanie. No i co? I nic. Martwo. Ja już jestem tutaj po ponad godzinnej rozkminie, dlaczego ta dioda nie świeciła. No i okazało się, że to nie jest wina mojego softu. To nie jest też wina zbyt pobieżnej analizy hardware'u i noty katalogowej tego układu. Tylko tutaj po prostu nie do końca poprawnie to się resetuje. Zobaczcie, jak teraz wymuszę reset. Po prostu zewrę go do masy. I odpuszczę. Działa. Teraz się zresetowało poprawnie. Dioda się świeci. A ja tutaj już wszystko na drugą stronę wywracałem, podpinałem analizator stanów, próbowałem ręcznie tutaj do tego układu nabijać wartości, a to okazało się, że po prostu trzeba to poprawnie zresetować. Bo jak ja to robię zasilaczem, to tutaj resetuje to się zwyczajnie źle. A dlaczego dioda nam nie miga, tylko świeci ciągłym światłem? No zobaczcie, jaką tu mamy częstotliwość. 93 kHz. Tutaj nie zobaczymy żadnego migania, zwłaszcza, że przez transopter to pewnie te 93 kHz prawie wcale nie przychodzą, tylko robi się z tego napięcie stałe. Sukces naszego dzisiejszego hakowania ogłosimy dopiero wtedy, jak będzie widać to miganie. No tutaj ma być widać, że ta dioda miga, a nie świeci ciągłym światłem. Jak to zrobić? Wystarczy dodać jakieś opóźnienie tutaj do tego kodu. Aż sobie odpaliłem disassemblera, żeby lepiej widzieć te swoje wypociny. Pewnie dla większości wygląda to jak jakieś krzaki, ale jedyne co tutaj zrobiłem, to po prostu dodałem pętlę, która nam opóźnia przejście do kolejnych instrukcji, tych instrukcji, które nam zmieniają stan diody. Ładujemy sobie wartości do rejestrów, a później je zmniejszamy. I jeżeli nie są zerowe, to kontynuujemy zmniejszanie. A jak są zerowe, to przechodzimy dalej. Tutaj jest jedna pętla wewnętrzna, czyli o ta. Do rejestru HL ładujemy sobie 1024. Zmniejszamy, to patrzymy, czy rejestr H jest 0. Tak jest prościej. Rejestr L przy wartości H prawie tutaj nic nie znaczy. I jeżeli ta wartość w rejestrze H jest niezerowa, to sobie skaczemy tutaj i kontynuujemy zmniejszanie. Później z tego wyłazimy i zmniejszamy wartość rejestru B. Jak ona jest niezerowa, no to skaczemy sobie tu i powtarzamy tą wewnętrzną pętlę. No dobrze, to teraz poproszę werble. I podziwiajcie, udało się. W końcu udało się tą diodą tutaj zamigać. Elegancko sobie nasza dioda pomiguje. Hakowanie zakończone sukcesem. No to co, to by chyba było na tyle. Dla zainteresowanych wrzucę zawartość tej oryginalnej pamięci na dysk Google, link oczywiście w opisie. Kto chce, to niech sobie zobaczy, co tam w środku się działo. Ja szczerze na chwilę obecną nie wiem, co tam jest. Też sobie w wolnej chwili zerknę. A wy w międzyczasie możecie się delektować miganiem tej pięknej, żółtej diody. Mam nadzieję, że dzisiejsze rozkminy się podobały i dowiedzieliście się czegoś nowego. Bo ja z pewnością tak. I to czegoś więcej niż tego, że złącza wetknięte w płytkę stykową mogą zostać zwarte.
Jeżeli się podobało, zostawcie po sobie łapę w górę, żeby nie przegapić kolejnych filmów, kolejnych rozkmin i jednocześnie dodać mi motywacji. Subskrybujcie kanał, a ja już się z wami żegnam i do zobaczenia za jakiś czas.